Cześć, z tej strony Damian z firmy Webmakers. Witam Was w naszej serii Webmakers Talks. Razem ze mną jest tutaj Paweł Jędrzejewski, CEO Syliusa. Cześć Paweł. Cześć Damian. Dzisiaj będziemy rozmawiać na tematy techniczne związane z Waszym systemem. Jak wiemy, e-commerce to bardzo duży i rozległy rynek. Istnieje wiele platform i różnych systemów. I pierwsze moje takie pytanie to jak odnajdujecie się na tym rynku? Jaki jest Wasz największy wyróżnik techniczny w Syliusie, za który najbardziej Was cenią deweloperzy i najbardziej Was za to pokochali? Myślę, że takim najważniejszym wyróżnikiem jest to, że Sylius jest oparty o framework Symfony. To jest nisza, z której się wywodzimy. Symfony to bardzo popularny framework do aplikacji webowych i Sylius jest jednym z pierwszych projektów e-commerce, który powstał w oparciu o ten silnik. Że to nas mocno wyróżnia i deweloperzy Symfony czują się jak w domu, pracując z Syliusem. Dokładnie. A o jakich największych sklepach postawionych na Waszym systemie słyszałeś i czy związało się to z jakimiś problemami, wąskimi gardłami, z którymi musieliście się zmierzyć? Wiesz co, my jako vendor jesteśmy odpowiedzialni za rozwój produktu i rzadko się ścieramy z takimi problemami bezpośrednio u klienta tak naprawdę. Zazwyczaj to nasze agencje wdrożeniowe mają ciekawe historie do opowiedzenia. My natomiast wiemy o kilku projektach. W Polsce z B2C byłaby to na przykład Yorkaya, z B2B nasze łódzkie TME, około 500 tysięcy produktów, platformę e-commerce'ową w Chinach. A to w jakiś sposób się zgłaszali do Was i mówili Wam na przykład, że Sylius z czymś tam nie do końca sobie radzi i nie wiem, oczekiwali od Was jakiejś pomocy? Tak, codziennie dostajemy informacje o jakichś potencjalnych usprawnieniach, błędach i tak dalej. Tak, więc cały czas ten przepływ informacji, szczególnie ze względu na open source, jest. I rozumiem, że później na bieżąco jest to implementowane przez społeczność, czy bezpośrednio przez Wasz team wewnętrzny? Zarówno przez team wewnętrzny, jak i open source'owy core team i przez kontrybucje ze społeczności. Także mamy takie 3 kanały, którymi płyną poprawki i usprawnienia do Syliusa z tych 3 źródeł. Dobrze, a z takich najciekawszych, nietypowych problemów technicznych, jaki właśnie został Wam zgłoszony, mógłbyś coś powiedzieć na ten temat? Na pewno niszą dla Syliusa są wszelkiego rodzaju konfiguratory. Mamy konfiguratory płotów, konfiguratory standów konferencyjnych, konfiguratory czekolady, soczewki, okulary, tak? Tego typu wdrożenia są, paneli podłogowych. No, czego nie wymyślisz, to już na Syliusie zazwyczaj było zrobione. Także to są takie ciekawe. Czyli kwestia takiej kustomizacji później, przygotowania tego konfiguratora. Okej. A czy często macie, że pojawiają się pogłoski, że jakiś powstał zero day tak zwany i trzeba jak najszybciej załatać, zrobić fixa? Czy dostajecie takie sygnały i jeżeli tak, to w jaki sposób reagujecie na to? Rzadko. Nasi płacący klienci mają dostęp do wsparcia technicznego w ramach pakietu Sylius Plus i może kilka razy nam się zdarzyło otrzymać takie dość pilne zgłoszenie związane na przykład ze stanami magazynowymi, które się kompletnie rozjechały po jakiejś kustomizacji, tak? Więc tego typu zgłoszenia są od płacących klientów. Jeśli chodzi o open source i to, co płynie od społeczności, to rzadko się zdarza coś tak palącego. A był kiedykolwiek właśnie jakiś taki problem bardziej natury bezpieczeństwa, że ktoś zgłosił, że jest jakaś poważna luka, która umożliwia, nie wiem, zalogowanie się na czyjeś konto? Aż tak poważna nie, natomiast wydaliśmy kilka poprawek security, które były rezultatem błędów zgłoszonych przez społeczność. Mamy specjalny adres security@sylius.com, na który można poufnie wysłać zgłoszenie o właśnie takim błędzie lub jakiejś potencjalnej luce bezpieczeństwa. To tylko świadczy, że Sylius dobrze jest tutaj zabezpieczony i dobrze napisany, skoro nie macie aż tak dużo tego typu problemów. To jest ciekawe w kontekście open source'a. Ja zawsze powtarzam, że
tysiące oczu społeczności jest dużo większym gwarantem bezpieczeństwa niż nie wiem, 15 deweloperów teamu in-house'owego, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Dobrze, jak wspomniałeś, Silius jest oparty o framework Symfony. Wiemy, że samo Symfony jest dużym narzędziem, dużym frameworkiem. Czy macie kontakt techniczny z osobami technicznymi stojącymi za Symfony? Jeżeli tak, to jak bliska jest Wasza współpraca? Tak, znamy się z core teamem Symfony, szczególnie przy aktualizacjach do nowych wersji Symfony blisko współpracujemy. Bywamy na swoich konferencjach. W tamtym roku wymieniliśmy się, byliśmy na SymfonyConie, oni byli na SiliusConie, także jest to bliska współpraca i bardzo owocna. Dobrze, a jak wygląda u Was proces doboru technologicznego i kształtowania kierunku rozwoju Siliusa? Czy to wychodzi bezpośrednio ze społeczności open source, czy też macie dedykowane osoby w teamie wewnętrznym typu product ownerzy, architekci, którzy tutaj kształtują i decydują o dalszym rozwijaniu się projektu? Więc tak, organizacyjnie mamy product ownera, product ownerkę właściwie, która ustala roadmap funkcjonalny produktu. Mamy core team, który dba o architekturę tego wszystkiego, natomiast jakieś sugestie co do nowych funkcjonalności, co do poprawek płyną i od klientów, i od społeczności, także nie mam poczucia, że ktokolwiek narzuca to odgórnie, raczej bardzo organicznie to powstaje na bazie feedbacku i na bazie naszych pomysłów. Bardziej takich sugestii, tak? Tak, A jeżeli chodzi o na przykład dodawanie nowych feature'ów, to też właśnie wypływa bardziej ze społeczności, czy bardziej rozmyślacie w swoim teamie, co by można tutaj, w jakim kierunku pójść, co warto dodać? Jeśli chodzi o funkcjonalności core'owe, raczej jest to po naszej stronie. Społeczność głównie się skupia na rozszerzeniu Siliusa przez pluginy. Tak, także taki mamy trochę podział odpowiedzialności. Dobrze, a jeżeli chodzi o właśnie team, zarówno ten, który tworzy bezpośrednio Siliusa jako Wasz wewnętrzny i jako ten tak zwany team open source, to o jakich tutaj wielkościach mówimy? Jak duży jest Wasz team wewnętrzny i zarówno jak duża jest społeczność osób zaangażowanych w projekt? Nasz team wewnętrzny to jest obecnie 8 osób, do tego core team jest 6 osób. No i oczywiście cała społeczność, także... A społeczność to ile mniej więcej osób jest zaangażowanych w samo tworzenie tutaj Siliusa? Nie mówię po prostu korzystających, tylko którzy tak bezpośrednio wspierają. Myślę, że to byłoby około 10-15 takich bardzo aktywnych osób. Łącznie kontrybutorów mamy chyba prawie 700, ale to są też często osoby, które dodały tylko jedną jakąś drobną poprawkę i już nigdy się nie pojawiły. Natomiast takich aktywnych około 10-15 osób jest. No to już są ładne liczby tak naprawdę. Bezcenna pomoc dla nas, tak? Dokładnie. Dobrze, to jeszcze takie mam ostatnie pytanie, może bardziej nietypowe, bo nie związane stricte z e-commerce. Czy na bazie Siliusa kiedykolwiek powstał jakiś projekt, właśnie nie związany z e-commerce'em, tylko z czymś innym, ale jego silnik został wykorzystany do zbudowania tego projektu? Czy słyszałeś o czymś takim? Zazwyczaj, jeśli nie jest to strona transakcyjna, taka, na której dokonywane są zakupy i płatności, to zazwyczaj jest jakiś katalog produktów, jakiś wewnętrzny system B2B i tak dalej. Natomiast powstał nawet Silius No Commerce plugin, który wyłącza jakby checkout, koszyk i wszystkie te funkcjonalności e-commerce'owe i pozostawia tylko sam framework, sam silnik, na którym powstają takie aplikacje nie e-commerce. Bardzo ciekawe. A z jakichś takich już bardzo nietypowych projektów, że po prostu wszystkich zaskoczyło, że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby zbudować ten projekt akurat na frameworku Silius? Nie przychodzi mi do głowy coś, co by było takim niesamowitym zaskoczeniem. Tak jak mówię, mamy sprzedaż biletów do muzeów, na stadiony, na wydarzenia sportowe, różnego rodzaju konfiguratory, ale nie powiedziałbym, że któreś było zaskoczeniem. My gdzieś od samego początku kierowaliśmy Siliusa do tej niszy dedykowanych, customowych rozwiązań, także mało co nas zaskakuje chyba. Dobrze, rozumiem. W takim razie dziękuję Ci, Paweł, za dzisiejszy wywiad. Myślę, że padło tutaj dzisiaj wiele ciekawych takich niuansów technicznych, o których wspomniałeś, jak wygląda to od środka. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Dzięki za rozmowę. Dzięki.